Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman. Witam Państwa po przerwie w Męskich Rozmowach. Na rozmowie z pułkownikiem Grzegorzem Miekusiakiem, byłym dowódcą jednostki wojskowej GROM. Grzegorz, w pierwszej części tego wywiadu powiedziałeś o dynamice, jaka jest na współczesnym polu walki. Powiedziałeś m.in. coś takiego, że kiedyś ogień kontrbateryjny to trwało parę minut, a dzisiaj minutę i z miejsca, z którego my otworzyliśmy ogień, mamy ogień kontrbateryjny. W związku z tym, czy siły specjalne w ogóle mają jeszcze sens? No bo czy to ma być straceńcza misja? Wysyłamy kogoś, żeby zlikwidować ważny cel i tracimy tych żołnierzy? Absolutnie nie. Siły specjalne mają sens. One są oczywiście integralną częścią sił zbrojnych, ale jest ich mało. Gdybyśmy wrócili troszeczkę do czasów takich dla mnie bardzo smutnych. Koledzy, którzy służyli w siłach specjalnych w Ukrainie, niestety nie ma już ich wśród żywych, ponieważ siły specjalne na początku konfliktu były pewnego rodzaju strażą pożarną. Wszędzie, gdzie było najtrudniej, najciężej, tam pojawiały się siły specjalne ukraińskie i one... Rosjanie też tak często robili. One dawały radę, natomiast to było okupione olbrzymimi stratami. Natomiast patrząc jakby w skali tego, co się zadziało, no to pewne kluczowe momenty były ratowane przez siły specjalne. Teraz co zrobić, żeby te siły specjalne w tej naszej mentalności, że wszyscy lecimy na misję, czy wszyscy jedziemy, czy idziemy na misję i wszyscy wracamy, żeby to myślenie nie tylko obowiązywało w siłach specjalnych, ale w całych siłach zbrojnych. Musimy zrobić wszystko, żeby zadbać o substancję ludzką, czyli mówimy o żołnierzach, mówimy o cywilach i to jest bardzo wymagające i potrzebny jest taki pietyzm przy planowaniu, przewidywaniu i zrobieniu wszystkiego, żeby wykonać misję, bo misja jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu są ludzie, a na końcu jestem ja jako dowódca czy osoba, która kieruje. Takie 3M, Mission, Man and Me jest czymś, co dla mnie jest naturalne. Natomiast czy to jest naturalne dla wszystkich dowódców, dla wszystkich osób, które jakby funkcjonują, no to już zostawiam jakby powiedzmy osobom, które kierują gdzieś tam w określonych miejscach. Natomiast jeszcze dosłownie sekunda odnośnie sił specjalnych na Ukrainie. Nagle, gdy ludzie, którzy wyrastali w siłach specjalnych, przed konfliktem, że tak powiem, trafili do sił specjalnych, później stracili zdrowie czy życie w konflikcie, byli zastępowani przez osoby o podobnym profilu związanym z ich mentalem, troszeczkę powiem na ten temat, i to byli na przykład przedsiębiorcy. To były osoby takie, które w życiu cywilnym nie miały kontaktu z wojskiem, czy policją i tak dalej, mieli tą cechę, czy mieli tą grupę cech, które powodowały, że oni łatwo odnajdywali się w miejscu, gdzie należy rozwiązywać problemy, gdzie należy jakby mieć tą determinację, że jeżeli w ten sposób się nie udaje, to znajdźmy rozwiązanie, jak ten problem rozwiązać, ale może z innego kąta. Takich osób, patrząc jakby na selekcję do sił specjalnych, nie ma dużo, bo jak na przykład przychodzi 100 osób, które przystępują do selekcji, no to ileś osób, które tą selekcję przechodzi, to jest bardzo mały procent. Natomiast to powoduje, że te małe siły czy wysyłanie ich w kluczowe miejsca, dają tą przewagę taką, nazwijmy, od poziomu operacyjnego schodząc do poziomu taktycznego, więc absolutnie tutaj siły specjalne są i będą potrzebne. One muszą być zasilane przez osoby, które widzą troszeczkę ten świat inaczej, czyli są świadome miejsca, gdzie są, zbierają informacje poprzez nasze zmysły i przedmioty, które nas otaczają, one są jakby tą rzeczywistością niezakłamaną, niezakrzywioną. Dość często się nam zdarza, że przykład widzenia chipsów, czy widzenia jakichś różnych ciekawych, kolorowych rzeczy, zaczynamy, że tak powiem, to gromadzić, kupować, zjadać, bo komuś zależy na tym, żeby taką
pułapkę zastosować i wczerpać zyski na sprzedaży pewnych rzeczy. No to jakby historia znana od wieków, natomiast gdyby taka cecha w nas dominowała, to wpadalibyśmy we wszystkie zasadzki świata, tak? Czyli przeciwnik buduje pewien obrazek, my go widzimy i mówimy, wow, tak wygląda świat. Nie, no musimy przewidywać pewne rzeczy, które są na zewnątrz i zobaczyć ten świat takim, jakim on jest. Czasami on jest brutalny, czasami jest przykry, czasami wymaga neutralizacji przeciwnika, ale po prostu tak to funkcjonuje. Więc te cechy, które są u operatorów sił specjalnych, one niezależnie jak się zmieni świat, bo czy to będzie dystans, który dzieli nas od przeciwnika, czy to będzie nowoczesne uzbrojenie. Natomiast sam mental, to co mają ludzie w głowie, myślę, że jest jakby pewnym takim uniwersum, które ono jest stałe, tak? Ale z tego, jeśli dobrze zrozumiałem to, co powiedziałeś, to ten mental też będzie się musiał zmienić, tak? Bo powiedziałeś, że niewiele osób, które przechodzą selekcję do sił specjalnych, jest nastawione na rozwiązywanie problemów. I rozumiem, że to są te doświadczenia ukraińskie, gdzie się nagle wprzęgło przedsiębiorców, którzy, zwłaszcza u nich w takiej trudnej sytuacji rynkowej, musieli się jakoś odnaleźć, to pewnie to było jednym z tych kluczowych takich cech. A jakie są inne? Bo mówiłeś, że jest tych cech więcej. Przyjmijmy, to może będzie taka podpowiedź dla osób, które gdzieś marzą o tym, żeby trafić do sił specjalnych. Tak? Opowiem o pięciu obszarach, które mogą być ciekawe, szczególnie tutaj dla młodzieży. Na pewno kwestia takiej sprawności, ale też koordynacji ruchowej. No bo jeżeli dostaniesz nagle urządzenie, które być może jeszcze go nie widzimy i ktoś będzie musiał opanować to urządzenie na zasadzie, że to będą okulary VR, czy to będą jakieś nie wiem, uzbrojenie plazmowe albo jakieś urządzenie czy laserowe, to ta koordynacja ruchowa, czyli połączenie dłoni, oka, mózgu albo mózgu, dłoni i urządzenia, no jest niezmiernie ważne. Tutaj czasami się żartujemy sobie, że w tej robocie no nie może być osób, które mają tak zwaną brak predyspozycji do marszu na wprost, tak? Że nie są skoordynowani, bo sobie nie poradzą z tym. Więc to jest taka rzecz, którą można oczywiście trenować i to jest pierwsza rzecz, sprawność i koordynacja ruchowa. Druga rzecz, drugi poziom to jest tak zwana adaptacja i kreatywność. Taka rzecz, która jest związana z tym, gdzie trudno nam jest przewidzieć, do czego ta osoba będzie, czy w czym będzie musiał uczestniczyć, ale przez to, że on się adoptuje, że jego umysł, jego mózg jest sprawny i jest kreatywny, będzie mógł znaleźć rozwiązanie. Czyli koordynacja ruchowa, adaptacja i kreatywność jako ciało i duch w jednym. Kolejnym takim aspektem jest to, co czujemy i to, co mamy w środku, czyli taka kultura albo akceptowanie to, że jeżeli jestem liderem, to ponoszę odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w trakcie powiedzmy misji, a jeżeli jestem operatorem i mam dowódcę, to też znam moje miejsce w szyku. Potrafię pracować, jakby skracając, potrafię pracować w zespole, potrafię budować ten zespół, potrafię mieć taką cechę związaną z takim samoprzywództwem, ale jeżeli jestem dowódcą, przywódcą czy osobą, która zarządza, no to też rozumiem to miejsce, gdzie jestem. Nie uciekam, nie zakrywam się innymi osobami, tylko robię wszystko na najwyższym poziomie. I biorę odpowiedzialność. To jest jakby bezwzględna rzecz, czyli rozumienie konsekwencji i odpowiedzialności. Kolejny poziom to jest coś, co jest związane z doprowadzaniem pewnych rzeczy do końca, czyli taka determinacja. My się śmiejemy też z takiego powiedzenia, że tak zwany niezdolny do zaniechania. Czyli osoba taka, która po prostu, wiesz, no jeżeli coś zaczyna, to po prostu będzie na tyle poukładana wewnątrz, że nie porzuci tego projektu, bo jest ciężko. No jest ciężko, jest trudno, jest niebezpiecznie, to znaczy, że to jest robota dla sił specjalnych. No i ostatnia rzecz, która jest najważniejsza, piąta, która może być też taką trochę podpowiedzią dla osób, które zajmują się pozyskiwaniem pracowników,
to powinna być osoba właściwa, która chce to robić. I to jest najważniejsza rzecz. No, nie można kogoś, wiesz, na siłę wciągnąć w siły specjalne i powiedzieć, ok, od tej pory będziesz specjalsem, a on po prostu tego nie czuje. Będzie spełniał te wszystkie 4 wcześniejsze rzeczy, ale to nie jest dla niego. I teraz osoba właściwa, jeżeli zobaczy, że jest jakaś technologiczna ciekawostka, nowinka, która może mu pozwolić walczyć, no to po prostu on się tego nauczy i będzie to stosował. Tak jak zaczynałem w jednostce, gdzie było to uzbrojenie, można powiedzieć, takie naga broń, tak? Czyli było to MP5 czy tam pistolet i nagle w trakcie mojej pracy no te karabinki zaczynały wyglądać trochę kosmicznie, no bo dużo różnych celowników, rzeczy związanych z widzeniem w nocy, termowizji i tak dalej. Wszystko, co można było na tą broń w pewnym momencie przykręcić, dołożyć, no to stawało się to naturalne. To było narzędzie, które było bardziej zaawansowane. Natomiast teraz patrząc na to, co się dzieje na świecie, no mamy kolejne narzędzia, które jakby zwiększają nasze bezpieczeństwo, zwiększają skuteczność, no bo taki karabin automatyczny ustawiony w dobrym miejscu, czyli taki, gdzie nie mamy obsługi, tylko sterujemy z odległości, no może zatrzymywać w przypadku tutaj konfliktu Rosjan przez wiele tygodni, a tam nie ma obsługi. Tam jest po prostu urządzenie, które jest sterowane zupełnie z innego miejsca. Albo zamiana rzeczy, które były używane, typu, nie wiem, stare moździerze połączone z dronem i połączone z pewnym programem komputerowym, które ułatwiają trafianie z tego starego moździerza bardzo precyzyjnie w środki, które się przemieszczają. No, wyobrażasz sobie taką sytuację, że musisz nauczyć ludzi, żeby strzelali z moździerza, który już ma trochę lat i żeby trafiać w cele ruchome. No, człowiek czy załoga to byłby najwyższy kunszt, żeby tego się nauczyć. Tak. To są obliczenia, to jest obserwacja celu. Natomiast jeżeli połączysz to z sztuczną inteligencją i z precyzyjną podpowiedzią na temat jaka jest prędkość celu, jakie mamy warunki atmosferyczne, jaką mamy temperaturę i tak dalej i wiele zmiennych po prostu zostanie obliczone w krótkim czasie i ta obsługa dostanie tylko prostą instrukcję, co ma zrobić i nagle trafia, no to zobacz, jak się zmienia świat, tak? Czyli to, co wspomniałeś o adaptacji, będzie tak naprawdę kluczowym parametrem, bo żyjemy w czasie, w którym następują tak gwałtowne zmiany, że nie da się zostać w tyle. Tylko my się adaptujemy naturalnie, zobacz, tylko czasami gdzieś wchodzimy, mówię o całym naszym społeczeństwie, no oczywiście są osoby takie, które odrzucają takie nowinki, mają do tego pełne prawo, albo takie osoby, które zbyt mocno wchodzą w tą technikę, to też jest niedobre, natomiast większość z nas zaakceptowała już chyba to, że nie biegamy do urzędu skarbowego i nie rozliczamy się tam papierowo. Większość z nas zaakceptowała to, że możemy zapłacić blikiem. Większość z nas po prostu przeszła do pewnych rzeczy, jakby to było od zawsze, bo to jest wygodne. I podobne procesy dzieją się w siłach specjalnych, w regularnym wojsku, w służbach specjalnych. Te urządzenia po prostu się wgrały na stałe w pewien proces, który tam się odbywa. No i teraz jakby czy możemy w tej chwili przewidywać, w którą stronę to pójdzie, tak? No pójdzie to na pewno w taką stronę, gdzie atak tutaj w całkiem bliskim tak czasowo konflikcie, czyli w Zatoce Perskiej, atak na poszczególne środki obrony przeciwlotniczej i rażenie celów takich, które były ważne na terenie Iranu. Separacja była w ułamkach sekundy, w sekundach i pewien atak następował na przykład w takim nawiasie 10-15 sekund. No to wyobraź sobie różne typy uzbrojenia, które są wystrzeliwane z różnych miejsc w rejonie Zatoki Perskiej, czyli mamy, powiedzmy, samoloty, mamy bazy, mamy marynarkę wojenną, mamy okręty podwodne i one lecą w określone miejsce, mają określoną separację
jak to wszystko obliczyć, jak to wszystko poukładać, żeby to trafiało w odpowiedniej kolejności, tak? No już systemy zarządzające polem walki tutaj wchodzą w grę. Tak, bardzo mocno. ale czy to jest jakiś kosmos, czy to czytamy w książkach o tym, czy to się dzieje naprawdę? To się dzieje naprawdę. Jeżeli to się dzieje naprawdę, to zobaczmy, gdzie jesteśmy i czy my w jakiś sposób możemy nad tym pracować, ale nie tylko u specjalistów, ale czy my możemy to przenieść na taki grunt, nazwijmy znowu obrony małej miejscowości. Czy gdzieś, ja absolutnie nie mówię, żebyśmy tutaj robili jakąś Gwiezdne Wojny, tak? Tylko czy jesteśmy w stanie to przewidzieć? Okej, dobrze, mamy ten schron tutaj, który sobie zbudowaliśmy. Tam się schronimy, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest ten schron. Wszyscy wiedzą, no bo on się nie przemieszcza. Czy on jest wystarczający dla tych osób, czy gdyby doszło do jakiegoś napadu powietrznego, czy jesteśmy tu bezpieczni, tak? Czy to będzie lepsze miejsce, żeby się ukryć w dużej skupisku ludzi, czy lepiej się rozproszyć? No będą takie dylematy, tak? Ktoś będzie musiał podjąć decyzję. Okej, w tym miejscu nie, ponieważ, nie wiem, jesteśmy za blisko, nie wiem, wojska czy ten, idziemy w rozproszenie i to będzie lepsze, żeby zachować ten. Więc adaptacja do tego, co nam, że tak powiem, podpowiada taki dzień, bym powiedział, niezbyt łatwy, tak? Okej. No i teraz tak, wspomniałeś różne typy broni, bardzo precyzyjnej broni, marynarka, lotnictwo i tak dalej, na przykładzie Iranu. Czy o działaniu sił specjalnych tam coś wiemy? No, Gdybyśmy popatrzyli na to, na ile pewne ataki były wykonane precyzyjnie, no to można byłoby zapytać, czy są tak zwane osoby, które podpowiadają tym urządzeniom, tak? No wszyscy mówią o Mossadzie, wszyscy mówią o Amanie, czy Amanie, czy wywiadzie wojskowym wywiadzie, Izraela. tak, wywiad wojskowy Izraela. I to są formacje takie, które są bardzo blisko sił specjalnych, dlatego że służby specjalne, czasami jest to mylone, służby specjalne i siły specjalne, one pracują razem i to jest jakby integralna część w ogóle sił zbrojnych. Nie da się tego rozdzielić, dlatego że praca z informacją, praca z przetwarzaniem tej informacji i z środkami, które są związane z rażeniem, one w tym momencie mają bardzo krótki czas na to, żeby to się zadziało. Więc czy tam są siły specjalne? No to tak trochę pośrednio odpowiadając. Na pewno są. To jest jakby naturalne, ale czy wiemy? No oficjalnie nie ma takich potwierdzeń. Nikt się jakby do tego nie przyzna. No ale można byłoby inaczej powiedzieć, bo to akurat jest wiedza taka, która jest. Czy na Ukrainie są żołnierze sił specjalnych, na przykład, nie wiem, brytyjskich, tak? No, jakby są. Rosjanie mówią, że są. Rosjanie mówią, że są, tak? Że walczą. Skoro mówią, że Rosjanie mówią, że są, skoro co jakiś czas ktoś zrobi zdjęcie żołnierzom sił specjalnych brytyjskim w mundurze, no to trudno mówić, że ich tam nie ma, tak? No, czyli są, tak? Więc dopóki trwa operacja, dopóki trwa wojna, no to takich potwierdzeń twardych po prostu nie dostaniemy. Takich potwierdzeń jak w trakcie ataku Delta Force na tutaj rezydencję Maduro, no dopiero po czasie dowiedzieliśmy się, tak? Dopiero po czasie właśnie. dowiedzieliśmy się, że Delta Force wykonała taki typ operacji. Ale skoro do tego nawiązałeś, było bardzo głośne w internecie opowieść ochroniarza prezydenta Maduro, jak ten atak wyglądał. I począwszy od tego, że radary przestały działać, że nadleciał rój dronów, że została sparaliżowana i zniszczona błyskawicznie ich obrona przeciwlotnicza, to wylądowało tam dosłownie kilka śmigłowców, wysiadło około 20 ludzi i zrobili wielką masakrę 300, no może nie, 300 osób broniło tego prezydenta, ale podobno około setki zginęła. I jak stwierdził w opisie, nie wyglądali jak ludzie, byli tak napakowani technologią. No i tu już się różni znawcy odpalili w internecie, że to były egzoszkielety, że ciężkie karabiny maszynowe, tak, te minigany słynne i tak dalej. Bardzo precyzyjnie podobno strzelali, nie dając żadnych szans na obronę.
Czy to w tą stronę będzie szło? Że będziemy mieli do czynienia z takimi żołnierzami, jakich oglądaliśmy kiedyś w jakichś filmach typu Universal Soldiers czy tego typu? Wiesz, to tak wygląda normalnie. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ludzie tak wyglądają w siłach specjalnych i mają takie wyposażenie i nie jest to nic kosmicznego. Każdy element, który jest na wyposażeniu żołnierza sił specjalnych jest naprawdę bardzo, bardzo przemyślany. Ponieważ jest takie powiedzenie, że 100 kg lekkiego sprzętu to ciągle 100 kg, więc nie możesz tego zbyt dużo na siebie włożyć, ale i tak tego jest dużo. Powiedziałeś o tych egzoszkieletach. Będąc na nartach, widziałem wiele osób, które jeżdżą już na wspomaganiu takim, gdzie jest wspomaganie kończyny dolnej przy jeździe na nartach, więc to jest też już normalnie używane, więc jeżeli ktoś zastosuje egzoszkielet po to, żeby móc przenosić te 100 kg lekkiego sprzętu, to jest coś, co jest naturalnym kierunkiem i to nie powinno dziwić, nie powinno przerażać. Co do tempa i tego, co się zadziało w trakcie tej operacji, no to znowu jakby wrócę do tej historii związanej z czasem, tak? Ilość czasu, która była potrzebna do tego, żeby uzyskać element zaskoczenia, no ten margines nie był długi, więc ta akcja musiała być bardzo dynamiczna i teraz jak przemieszczać się, jak wykonać tą operację w tak krótkim czasie, żeby ten nasz cel nie uciekł do tak zwanej cytadeli, która jest chroniona dodatkowymi zabezpieczeniami i to spowodowałoby, że no tutaj ten czas wydłużałby się. Więc jakby samo planowanie, samo działanie to nie jest na zasadzie, że po prostu chłopaki sobie usiedli i zaplanowali i to zrobili, tylko to było, podejrzewam, wielomiesięczne przygotowanie do tego typu operacji. One oczywiście mogą pójść w różną stronę, natomiast przewidywanie tego, co jest najbardziej prawdopodobne i otrzymanie informacji, że to jest ten moment, ten czas, to jest kluczowe. Więc znowu, wiele domen, wiele poukładanych rzeczy w taki sposób, plus odpowiedni trening, żeby w danym momencie, w danej sekundzie pojawiła się taka formacja, która ma szansę na to, żeby ich przygotowanie, które jest między 60 a 80%, było adekwatne do tego, co zastaną na ziemi. I wtedy dzieją się takie rzeczy, które dla niektórych mówią, wow, kosmici. No nie, dobre przygotowanie, dobre wyposażenie, dobry trening, kreatywność, sprawy związane z wieloma domenami, które pracowały na tą operację, powodują, że mówimy, wow, jak to możliwe? No tak, to możliwe. Tak to się w tej chwili odbywa w siłach specjalnych i tutaj jeżeli chodzi o samą deltę, no to jest to jednostka, która po prostu jest jedną z 3 najlepszych jednostek na świecie i tutaj jakby nikt tego chyba nie kwestionuje. Kto jest drugą? Nie chcę mówić, że kto jest drugą. To jest na pewno tak, że na pewno 6. team, czyli tak zwany dev group, to jest to jest marynarka wojenna. Brytyjczycy, czyli brytyjski SAS, to jest również jednostka, która ma bogate doświadczenie. No i coś co jest dla nas takim myślę, że też powodem do dumy, że jeżeli chodzi o jednostkę wojskową GROM, to na pewno nie odstajemy od tych formacji, natomiast ich skala, ich wsparcie, ich zaangażowanie, ich jakby historia no jest zawsze taką lekcją dla nas, tak? Że możemy dużo się od nich nauczyć, możemy zobaczyć, jak to wygląda, no ale też mamy swój model do tego, żeby to implementować, bo na przykład być może nasz polski lotniskowiec akurat w tym momencie nie przyjąłby nas na pokład, albo na przykład, nie wiem, te nasze F-35, które się dopiero pojawiły, jeszcze nie są w takiej formule, żeby mogły wspierać działanie GROM-u na przykład na ziemi. Ale tu jest jeszcze jeden aspekt, bo wspominał również ten ochroniarz o użyciu jakiegoś rodzaju fali, nie wiem, nazwijmy to falą elektromagnetyczną, że nagle zaczęło się im wszystkim kręcić w głowie, krew z nosa zaczęła płynąć z uszu i byli niezdolni do obrony. I rozumiem, że jak mówimy o takich nowych rodzajach broni, no to Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić, bo mają olbrzymi przemysł zbrojny, całą rzeszę dobrze opłacanych naukowców, którzy tego typu rzeczy wymyślają.
No i myślę sobie, że też reglamentują tak, że nie każdemu to później dadzą. No dobrze, ale czy my mamy jakiś zakaz wymyślania też takich rzeczy, czy nie mamy też swoich pomysłów? Mamy swoje pomysły, bo na przykład nazwijmy to, że jest to broń wysokoenergetyczna. Czy to będzie użycie lasera, czy to będzie mikrofali, czy to będzie kwestia pola elektromagnetycznego. Tu jest kilka jakby już historii, które się rozwijają i to się rozwijają od 2008 roku na taką skalę, gdzie skierowanie określonej energii, czy wysokiej wiązki energii powoduje określone efekty. No to zostało na przykład fajnie opatentowane w Boforsie w 2008 roku. Można znaleźć to uzbrojenie. Ono nie powstało tylko w Stanach Zjednoczonych. Ono jest w tej chwili opracowywane i w Chinach, i w Rosji, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pytanie jest, kiedy zostanie to po prostu wyciągnięte i zaniesione na pole walki. I najprawdopodobniej zostało to użyte. Więc jeżeli zostało to użyte, znowu są z tego tytułu wnioski, no i też mamy ofiary przy okazji, które jakby tego doświadczyły. No bo oprócz tego, że niektórzy byli mocno tutaj zaskoczeni dużym bólem głowy, krwotokiem z nosa i innych objawów, które się dzieją przy okazji oddziaływania tej wiązki wysokoenergetycznej, to wystąpił element związany z zaskoczeniem. No można wrzucić tam granat, można wrzucić tam pewne urządzenia związane z jakąś mini bombą elektromagnetyczną, ale pewna wiązka, która idzie w określonym kierunku, no daje możliwość tej szybkości, którą mogliśmy zaobserwować. 44 sekundy to jest naprawdę duży wynik na to, żeby dotrzeć do celu i jakby opanować obiekt. Niesamowite jest również to, że prezydent Maduro, Wenezuela ogólnie, miała świetne systemy przeciwlotnicze, nowoczesne, rosyjskie, S-300, S-400, no i one się okazały zupełnie bezużyteczne. Tak mi się czasami to kojarzy, te super historie, które czasami oglądamy na różnego typu defiladach i tak dalej, szczególnie jak dyktatorzy o tym mówią, to mam takie skojarzenie z takim, oczywiście ci dyktatorzy jakby rzadko mają doświadczenie związane z wojskiem, czy w ogóle z tym, za to mówią płomiennie. To kojarzy mi się z taką postacią, która ma taki durszlak na głowie i ma taką, łyżkę drewnianą do mieszania w zupie i ona po prostu mówi, co zrobi temu lotnictwu, które tam po prostu gdzieś tam wisi nad nim, czy te satelity, które tam są. On po prostu i przemawia do ludzi, nawet może zrobić defiladę też takich osób, które w podobnym rynsztunku jakby występują. No i teraz pytanie jest znowu w tym świecie takim naszym dezinformacji. Co jest prawdziwe? Czy te satelity i samoloty, które mogą bardzo precyzyjnie razić, czy takie osoby, które kupiły pewien rodzaj uzbrojenia za duże pieniądze i które po prostu jakby są tylko super w ich umyśle, tak? No, popatrzmy na obronę przeciwlotniczą, która ma w tej chwili duże kłopoty w samej Rosji przy zastosowaniu tych, nie chcę mówić, że chałupniczych, bo to już nie są chałupnicze rzeczy, ale te rakiety, które są produkowane na terenie Ukrainy, co się dzieje z obroną przeciwlotniczą rosyjską? Co się zadziało z obroną przeciwlotniczą w Iranie? Co się zadziało z obroną przeciwlotniczą w Wenezueli? No po prostu to przestało jakby mieć sens, bo ci konstruktorzy zaufali pewnym urządzeniom, które były całkiem nowoczesne 10, 15, 20 lat temu i stwierdzili, że będą po prostu to sprzedawać, bo to jest super, tak? No ale wiadomo, przyszło życie, zobaczyło, no i poprzewracało te wszystkie systemy. Więc tutaj ten wyścig związany z technologią i z tym, co dysponują niektóre kraje, no można po prostu się mocno zdziwić. Więc siły specjalne są od tego, żeby update'ować ten świat. Są od tego, żeby cały czas poszukiwać nowych rozwiązań, na małym poletku sprawdzać je. Jeżeli to się sprawdza w siłach specjalnych, tak było od zawsze, to może wchodzić do całej armii. No dobrze, a czy nasze siły specjalne nie wyglądają przy tej delcie jak ubodzy krewni z innego kraju?
wiesz co, nie używałbym takiego wiesz, porównania, że ubodzy krewni. My nie mamy takich zasobów jak ma Delta czy Brytyjczycy, natomiast też nie mamy się czego wstydzić. Te wszystkie rzeczy, które są u nas, czy to w siłach specjalnych, czy to w polskiej armii, jeżeli chodzi o technikę, one są naprawdę na wysokim poziomie. Technikę to nie mam wątpliwości. Tak, natomiast pytanie jest, czy jesteśmy już gotowi do tego, żeby integrować to, żeby to łączyć razem. Dla mnie takim wspomnieniem było, jak pojawiły się F-16 i w pewnym momencie mamy pewien rodzaj operacji i mamy pilota polskiego, który mówi po polsku do nas, my jesteśmy na ziemi, uważaj, masz dwóch tam prawdopodobnie uzbrojonych wartowników na dachu. I to była mała kropeczka, która była na niebie, która, wiesz, przekazywała informacje, gdzie akurat tego nie wiedzieliśmy. To było dla nas mega ważne. I ta jedna informacja spowodowało, że troszeczkę inaczej rozegraliśmy pewną sekwencję na ziemi, a ta podpowiedź z niebios była kluczowa. I teraz, czy znowu wracamy, wiele domen, na dole mamy osoby, które są cywilne, czy ta informacja na czas dotrze do tych osób i one tego nie zlekceważą, nie odbiorą to jako dezinformację, tylko potraktują to bardzo, bardzo poważnie. I to jest taka, bym powiedział, no nie wiem, jakby iskra, która przeskakuje pomiędzy poszczególnymi piętrami i dociera na sam dół. Więc wydaje mi się, że nasze siły specjalne są na bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój. Mamy ciekawe podejście też do niektórych rzeczy związanych z rozwojem. Mamy możliwość porównywania tego z najlepszymi jednostkami i możemy się uczyć. I to jest, no i też możemy działać, więc jeżeli możemy działać, możemy się uczyć, możemy to update'ować. Okej. To bym tutaj, Jacku, jednak powiedział, że to jest taka... Inaczej zapytam. Rozumiem, że Amerykanie nie wszystko wam pokażą. Te najfajniejsze zabawki mają dla siebie, te najnowsze. Tak. Ale czy macie takie zabawki, których ja jako przeciętny zjadacz chleba jeszcze nie widziałem, a mogłyby nas zaskoczyć? No myślę, że mogłyby Cię zaskoczyć niektóre zabawki, które są, natomiast no nie będę opowiadał o tych zabawkach, Jasne. bo są to takie rzeczy, które nie są mocno skomplikowane, ale są na tyle mądrze wkomponowane, że mogą dodawać nam tego elementu zaskoczenia, więc tutaj oczywiście wiadomo, nie będę o tym opowiadał, natomiast jest kilka takich kierunków, które są dość ciekawe, są poparte patentami, rozwiązaniami, które mogą zaskakiwać. No i na tym bym poprzestał i tutaj akurat można byłoby taką zasłonę milczenia na to położyć. No tak samo jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane czy to z naszą artylerią, czy rakietami, czy z tym, co się dzieje w tej chwili, to naprawdę to jest imponujące. Natomiast sprzęt jest na tyle wartościowy, na tyle dobry, na ile jest skuteczny, tak? I obyśmy nie musieli nigdy tego sprawdzać, że jest skuteczny, natomiast obserwacja tego, co się dzieje na świecie, pozwala nam na modyfikowanie tego, na wyciąganie wniosków, na sprawdzenie, czy to, czym dysponujemy dzisiaj, w sytuacji podobnego ataku, nie wiem, napadu powietrznego, czy to da radę, nie? To jest rzecz, która no, jest dla nas akurat teraz dobra, no bo mamy czas, tak? Okej. Nawiązując do tych wszystkich zmian, które się dzieją, no to takie pytanie. Czy w najbliższej przyszłości żołnierz sił specjalnych to będzie taki sprawny fizycznie, z dobrą koordynacją ruchową informatyk czy programista? Bo dochodzimy już do... Przegapiłeś jedną rzecz. Sprawny koordynacyjnie, ale z dobrze poukładaną głową, No tak? tak, Taką, tak. która się potrafi adaptować, Do zmian, szybko się uczyć i być jakby otwartym na wyzwania takie, które się będą pojawiały. Jak również, bo to może nie przebrzmiało, czy to jednostka wojskowa GROM, czy pozostałe jednostki specjalne, myślę, że i w Polsce, i na świecie, to jest kwestia
takim fragmentem do szukania rozwiązań, łączenie pewnych rzeczy takie, które znam nie wiem, ze szkoleń, z tym, co jest nowe i szukaniem takiego wejścia, gdzie zbudujemy ten element zaskoczenia. I to jest jakby to kreowanie pewnych rzeczy. To jest taka cecha, która ona musi być dostrzegana u tych żołnierzy. No bo dzisiaj nie wiemy, jakie narzędzie może przynieść nam, powiedzmy, czas za tydzień, za miesiąc, za 2 miesiące, co takiego się pojawi. W tym momencie dużo mówiło się na temat dronów z światłowodem, czyli na światłowodach. W tym momencie już mówi się, że już jest remedium na to, żeby to przestało działać. Mówiło się o rojach dronów, które są nie do, że tak powiem, zatrzymania w formule takim, że to będą pojedyncze jakieś strzały. Okazuje się, że już są urządzenia, które potrafią jakby je postrącać. Tylko teraz tak, jak one zaczynają spadać i są pełne materiałów wybuchowych, czy sam ten upadek tych dronów nie spowoduje jakichś ofiar, które akurat w tym miejscu... Przykład Dubaju tak, przecież. Tak, to jest właśnie to. No ale wracając jeszcze do sił specjalnych, wszystko, co jest związane z tym, co będzie i z tym, co jest teraz, wymaga takiej ciężkiej pracy i ta ciężka praca jakby jest skierowana na 2 obszary. Wiedzę i umiejętności. One nigdy nie mogą się zatrzymać, ponieważ to jest śmiertelnie niebezpieczne dla żołnierzy sił specjalnych, że osiądziemy na laurach, że powiemy, ok, ja już wszystko wiem. Bo to już bym nazwał, że to jest tak zwany old school, czyli taka stara szkoła, gdzie ja już tutaj pewne rzeczy doświadczyłem i tak na pewno będzie to wyglądało. To zderzenie tego, co przed nami i to, co mamy w sobie, ono musi być cały czas aktualizowane. I to jest jakby taka chyba trochę odpowiedź na to, o co pytasz. Jak będą wyglądały siły specjalne? One w środku, jakby w ludziach, tu niewiele się zmieni. Konstrukt tych ludzi w siłach specjalnych jest bardzo podobny. Czy to byli cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej, czy to byli inni specjalsi, czy teraz mamy jednostki specjalne w Wojsku Polskim. My jesteśmy w środku bardzo, bardzo podobni. Patrząc jakby w takiej perspektywie, nie wiem, tych 80 lat. Natomiast narzędzia, jakimi operujemy i czas, to jest kluczowe, tak? No ktoś może powiedzieć, ok, dobra, no ale czy tego się można nauczyć? No a można się nauczyć grać w ping-ponga czy w tenisa stołowego tak szybko? Tak jak patrzymy na pewne rzeczy, które robimy, to jest niemożliwe, żeby tak się zadziało. Nie? Ale dzisiaj czas będzie wymuszał, żeby to zrobić szybciej. Bo rozumiem, że kiedyś powstawały na przykład w latach 70. te jednostki specjalne, miały określone zadania. Są terroryści, kogoś przetrzymują, wejść szybko do budynku i potem gromadzić, tylko zbierać te najlepsze techniki. Dzisiaj dojść do tego budynku bardzo często jest bardzo ciężko, bo jest chroniony choćby właśnie jakimiś bezzałogowymi statkami. No i jak mówimy, to się zmienia na tyle dynamicznie, że trzeba znajdować rozwiązania takie na tu i teraz. Nie ma kolejnych 10 lat, żeby się tego uczyć, bo za 10 lat mogą być inne zabezpieczenia. Coś, co wszystkich dotyczy. No mamy jakieś swoje konto w banku i teraz mamy sprawdzenie takie dwupoziomowe, tak? No na przykład, nie wiem, chcesz wykonać jakiś przelew, robisz potwierdzenie na telefonie. No ale dla osoby, która jest hakerem, ona widzi otwarte furtki takie, gdzie ty tego nie zobaczysz, tak? Tak. I to jest też taka cecha sił specjalnych. Ja nie chcę porównywać tego, bo to jest jakby działalność kryminalna, a tutaj jest działalność taka związana jakby z byciem skutecznym w ramach prawa i pewnych zasad. To również takie furtki się otwierają w regularnych działaniach. I mamy cyberprzestrzeń, mamy drony, mamy rakiety, mamy wszystko, co jest możliwe, a pomimo tych wszystkich zabezpieczeń i tak siły specjalne znajdują takie wektory ataków, gdzie po ataku nagle okazuje się, że można. Przykład operacji Pajęczyna, czyli użycia dronów z samochodów ciężarowych, gdzie one w pewnym momencie wystartowały i poleciały. Przykład użycia telefonów komórkowych, które były wyposażone w ładunki wybuchowe na Bliskim Wschodzie. Przykład między innymi namierzania w tej chwili tej odprawy Chomejniego z kadrą i zrzucenie w określonym momencie bomby. To są rzeczy takie, które się dzieją
dzieją dzisiaj, tu i teraz. I one się dzieją. I teraz tak naprawdę, czy Izrael dysponuje jakąś wielkimi zasobami, jeżeli chodzi o ludność? To nie jest duży kraj, to jest malutki kraj, tak? Czy na przykład Norwegia, czy jakieś inne państwa, które... Czy Finlandia, tak? Czy musimy mówić i zerkać tylko na Stany Zjednoczone i mówić, że wow, Stany Zjednoczone, nigdy tacy nie będziemy. Nie, my jesteśmy w określonym miejscu, mamy określony potencjał, mamy bardzo mądrych ludzi, mamy młodzież, która jest otwarta i jest naprawdę rewelacyjna, no tylko pozwólmy im, takie jest powiedzenie teraz i jest tytuł książki, która właśnie tak brzmi, pozwólmy im uczyć się i w pewnym momencie przekazujmy jakby im możliwość sterowania tym ich życiem, ich światem i to, żeby to się rozwijało. Tak, to tutaj też dużo mówimy o dynamicznych zmianach, a się okazuje, że trzeba wracać do korzeni. Taki przykład. Powstawały coraz bardziej doskonałe kamuflaże, które coraz lepiej ludzi chroniły. Nagle się okazuje, pojawiła termowizja i już kamuflaże nie działają. Kamuflaże nie działają. Mało tego, moduły sztucznej inteligencji, które potrafią rozróżnić, że to jest dany model kamuflażu. I teraz, jeżeli robi się jakieś tam peleryny maskujące na Ukrainie, to robią je kobiety ręcznie, żeby właśnie zmylić te systemy sztucznej inteligencji. Ale za chwilę, myślę, też ten moduł sztucznej inteligencji wykryje, że jest to zrobione przez człowieka. Czyli znowu wracamy do tego, żeby ten żołnierz zamaskował się naturalnie liśćmi, które ma pod ręką, w taki sposób, żeby nie zaburzyć tego krajobrazu, nie? Tak, ale z drugiej strony sygnatura cieplna spowoduje, że będzie się wyróżniał. Nawet jak tam super się zamaskuje, więc teraz być może będzie bronił się odległością. Być może będzie stosował inne rzeczy, bo tak mówi się na Ukrainie, że nagle życie zeszło pod ziemię, szczególnie jeżeli chodzi o nul, tak? Jeżeli chodzi o tą strefę, gdzie jest bezpośrednia styczność z przeciwnikiem, albo wydłużenie tej strefy szarej, tak? No kiedyś to była krótsza odległość, teraz jest coraz szersza ze względu na to, żeby mieć czas na reakcję. No bo tutaj najsłabszym ogniwem wychodzi z całej tej zabawy to, że jest człowiek, tak? No i teraz uczenie się pewnych rzeczy, że możemy pójść, tak jak powiedziałeś, w tak zwany old school, czyli starą szkołę. Mogę to zrobić, bo wiem, jak to zrobić. Wiem, jak zadziałać na nowoczesnym sprzęcie i wiem, jak zrobić miks z tego, jak to połączyć razem. Więc potrzebujemy otwartej głowy do tego, żeby korzystać z wiedzy i z umiejętności do tego, żeby być skutecznym, nie? No dobra, i z tymi otwartymi głowami też jest problem, bo wszędzie na świecie, nie tylko w Polsce, jest coraz mniej chętnych do wstąpienia w ogóle w szeregi wojska, ale również do wojsk specjalnych. Biorąc pod uwagę ilość osób, które startowały na selekcję 20 lat temu, a ilość dzisiaj, no to jest to spadek znaczący, nie? Było pewnie około 800 osób, a teraz jest 80-90 się stara. Słuchaj, zawsze stanę w obronie młodzieży, ponieważ jakby niektóre rzeczy, które oni w tym momencie jakby mają w sobie, między innymi to, że nie wiedzą, że coś jest niemożliwe, to czyni ich po prostu jakby czasami wygranymi. Ja nie chcę ich oskarżać. Nikt nie oskarża. Tutaj jakby pozdrawiamy osoby, które zaczynają jakby swoją może karierę związaną z jakąś czy to edukacją, czy to pierwsze stanowisko w pracy gdzieś tam objęli i są jakby na tym takim rozpędzie swoim życiowym, ta ich otwartość na pewne rzeczy i rozumienie trochę z innej perspektywy tego świata, to jest potencjał. To są możliwości do odnajdywania rozwiązań, które mogą pomóc jakby we współczesnym konflikcie zbrojnym, bo to już teraz jakby nie uśmiecham się, bo to nie jest rzecz taka, która ma taką cechę, bym powiedział, jest to mega poważne. No, to, że wprowadzono w wojsku ukraińskim grywalizację, czyli jesteś operatorem drona i zbierasz punkty za to, że zabijasz przeciwnika, tak, i dostajesz punkty i kolejny lepszy sprzęt i tak dalej, to podejrzewam, że po zakończeniu konfliktu porównanie wyników snajperów, nie wiem, z Iraku, z wojny zimowej między Związkiem Radzieckim a Finlandią, albo i innymi rzeczami, które są związane gdzie człowiek
że tak powiem, zabił czy pozbawił życia iluś tam przeciwników, to może się okazać, że na Ukrainie są operatorzy dronów, którzy już ten wynik, który został ustanowiony w Finlandii, jest dużo, dużo wyższy, bo są tak skuteczni. I to są młodzi ludzie, którzy być może swoje dzieciństwo spędzili przed komputerem, ale w tym momencie są maszynami do zabijania. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Nie wiem, jak się skończy to dla tych ludzi, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę to obciążenie psychiczne, tak? Natomiast skuteczność tych ludzi, którzy operują dronami, którzy mają ten manual, no to można powiedzieć, że to są jednostki, które ratują Sytuację na froncie. Tak, sytuację na froncie. Ale ja celowo nawiązałem do tych młodych ludzi, nie dlatego, żeby ich jakoś krytykować, tylko chciałem, żebyś ich zachęcił do służby w jednostkach specjalnych. I teraz, co wojska specjalne mogą im zaoferować w takim świecie, jaki jest dziś? Jacku, nie można ich, że tak powiem, zaciągnąć siłą. To musi być taka potrzeba serca, taka rzecz, którą się nosi w sobie i te osoby, które chciałyby zostać mechanikami samochodowymi, a nie lubią smaru, nie lubią pracy przy samochodach albo nie lubią samochodów, no niestety nie możemy ich do tych warsztatów wysyłać. Siły specjalne wymagają osób, które są tymi osobami właściwymi, które to chcą. Natomiast co mógłbym tu powiedzieć? Jak swego czasu byłem na kilku takich prezentacjach w różnych jednostkach, szczególnie na północy naszego kraju i na wschodzie, to bardzo często ludzie, którzy mieli te wszystkie cechy, brakowało im takiej odwagi, żeby wysłać te dokumenty, żeby podjąć tą próbę, ale spełniali wszystkie jakby wymogi. Oni tacy, można powiedzieć, byli gotowi, tylko brakowało tego właśnie takiego, słuchaj, nadajesz się. Chociaż wiary w siebie. Tak, jesteś z małej miejscowości, może pewne rzeczy nie są jakby idealne, jeżeli chodzi o twoją edukację, bo zadziały się jakieś takie rzeczy, na które nie miałeś wpływu, tak? Nie miałeś wystarczającej ilości pewnych tam przedmiotów czy zadbania, ale twój charakter i twoja determinacja i to, że ty to masz, no to jest coś, co można byłoby uruchomić i zachęcać tych ludzi. Spróbujcie. Jeżeli czujesz, że to jest coś, co jest twoim marzeniem, to nie odkładaj tego. Po prostu idź i sprawdź, czy to marzenie jest naprawdę częścią ciebie, a może ci się tylko wydawało, tak? Więc tutaj na pewno chciałbym zachęcić, żeby podjąć próbę. Oczywiście dobrze się trzeba do tego przygotować. Już pewną podpowiedź zrobiłem, kogo siły specjalne poszukują i po prostu, jak to mówią Czesi, just do it. Nie? Po prostu zrób to. Dzisiaj też armia dobrze przygotowuje, bo jest ten kurs IATA, który przygotowuje właśnie do zaliczenia selekcji. Tak. Niesamowicie ciekawy. Mamy też materiał u nas na kanale na ten temat z instruktorem z IATY. Więc dostanie się jest łatwiejsze niż kiedyś. Nie, dostanie się nie jest łatwiejsze, natomiast opis może i sposób przygotowania jest łatwiejszy. Dlatego, że dla mnie w trakcie przechodzenia selekcji dużo rzeczy było z zaskoczeniem. Między innymi, nie wiem, kwestia egzaminu z wychowania fizycznego. Wydawało mi się, że byłem dobrze przygotowany, natomiast nagle, jeżeli następuje jeden sprawdzian, następny i nie masz czasu na odpoczynek, nagle niektóre rzeczy, które były dla mnie po prostu łatwe, no, mogły urosnąć do jakiegoś tam wyzwania. Nie? Ale też się nie zgodzę. A w twoich czasach miałeś ilość podciągnięć na drążku, na przykład, które musisz zaliczyć, żeby się dostać? No tak, to było 18 powtórzeń, takich twardych, natomiast zasada była taka, robisz ile możesz, tak? Czyli jak zrobiłeś 25, to mogłeś zejść z drążka. Tak, mi często operatorzy opowiadali, że zrobili, nie wiem, 20 i nie wiedzieli, czy to jest dobrze, czy nie. Tak.
Tak, dokładnie. A dzisiaj są normy, które tak, po prostu są normy, wystarczy. natomiast być może te przeszkody się pojawią gdzie indziej, takie, które jakby dla osób, które zdawały ze mną, czy dla mnie były takie, można powiedzieć, trywialne i łatwe, no bo bycie w naturze, czy przebywania w lesie i tak dalej, no to nie było dla mnie jakby czymś szokującym, natomiast dla młodzieży to, że ma spędzić noc w lesie i że on jest sam i w tym lesie są niedźwiedzie I kleszcze. no to może to być dla niego takie trochę deprywujące, tak? Albo że nie spał 2, czy 3, czy 4 noce w pełnym wymiarze, albo że nie dostaje jedzenia, tak jak dostaje u mamy, no to takie rzeczy, jeżeli są zaskoczeniem dla niego, no to cóż mogę powiedzieć, no jeżeli przez to przejdzie, wyciągnie wnioski, to Trzeba zacząć spać w lesie. to... No tak. Dobrze. Ale zaraz mi powiesz, że ale jakim lesie, jak teraz wojna się przenosi do dużych miast, do świata Ale to nie ma chyba znaczenia. sieciocentrycznego, gdzie to zaraz znajdziemy tysiące sposobów na to, żeby... Ale chodzi chyba o to, żeby pozbawić kogoś komfortu Oczywiście, po prostu. tak. I to jest kluczowe. Może spać w piwnicy, tak? Byleby tam było zimno i byleby się przyzwyczajał do tego, że trzeba znosić niewygody. Takie ostatnie pytanie w związku z tym do Ciebie. Też skierowane, żeby trochę tych młodych ludzi zachęcić. Służba w siłach specjalnych na pewno jest ciężka, na pewno wymaga wielu poświęceń. Ale czy jest to również przygoda? Czy może być to również pasja? No bez pasji tego nie da się robić. Czy to jest przygoda? Jakbym miał tak zerknąć na czas spędzony, a to 20 lat spędzone w jednostce wojskowej GROM, to był najpiękniejszy czas w moim życiu. Okupiony oczywiście siniakami, bliznami, różnymi tam rzeczami, które się zadziały w trakcie. Natomiast coś, co oczywiście jest opisywane w wielu książkach, ja mogę tylko to potwierdzić, że walczysz tak naprawdę dla kumpli, walczysz dla rodziny, która jest gdzieś daleko, walczysz dla małej twojej społeczności, walczysz dla Polski i ta więź pomiędzy operatorami, to co się dzieje jakby w trakcie wykonywania operacji, no to jest coś, czego nie da się, wiesz, jakby wytworzyć, wydaje mi się, gdzie indziej, więc to jest rzecz taka, która jest niewielką też odpowiedzialnością i pasją i czymś, co jest częścią ciebie, więc to dla mnie był taki czas, który był wyjątkowy i każdemu życzyłbym, żeby mógł coś takiego doświadczyć i przeżyć. Może na innym polu, tak, ale to było dla mnie jakby spełnienie marzeń i zresztą moja głowa też nigdy jakby się nie uwalnia od tego, że jeżeli będzie taka potrzeba i taki przyjdzie sygnał, no to ja na tyle, ile będę mógł pomóc, czy to siłom specjalnym, czy wojsku, czy naszemu państwu, no zawsze będę gotowy do tego, żeby tą przysięgę dopełnić, bo nikt mnie z tej przysięgi nie zwolnił, więc jakby mam to w sobie. No, żołnierzem się jest, a nie bywa. Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad.